kanale Margaret Lejman. Ja nazywam się Małgosia Lejman i zapraszam Was na kolejnego mojego vloga. Zacznę może od tego, że skończyłam trzecią sukienkę My Peony Dress w kolorze czarnym. Niestety nie pokażę Wam dzisiaj tak na żywo. Sukienka już poleciała dawno temu, 2 tygodnie temu, do nowej właścicielki. No i teraz czekam na cieplejsze dni, żeby mogła ubrać, bo długo to trwało. Ale to tyle o sukienkach My Peony Dress. Myślę, że to już dosyć tematu, bo już wałkuję ten temat nie wiem ile tygodni. A teraz tak. Wróciłam do bolerka. To bolerko w tym koszyczku. Pytaliście się o koszyczki. Zaraz do nich wrócę. Więc tak, bolerko rośnie. Bolerko wymyśliłam sama. W związku z tym mam troszkę pod górkę. Ale już jest tyle tego. O tak. Chciałam, żeby to było w jednym kawałku i na razie czarne robię z takich, a może tak będzie lepiej widać. O nie, bo ja mam ciemne włosy zaraz. O, może tu będzie widać wzór. Pełno biełki jest tutaj wszędzie. Będę musiała to dosyć mocno wyczyścić. Wzór mi się bardzo podoba, ten ażurek mi się bardzo podoba i jeszcze go będę wykorzystywać chyba w kilku projektach moich. To bolerko robię z włóczki od Austermann. To jest jedwab i bawełna i tego jedwabiu jest 30% i bawełny 70%. I to wygląda tak, kłębuszek, no też tu jest ta moja biełka, no niestety, ale pokażę Wam. Tak wygląda kłębuszek. I super się przerabia. Jedyny minus to taki, że ciągle muszę nawijać te kłębuszki, te nitki, bo całe pasma spadają w związku z tym jedwabiem. No coś za coś, nie narzekam, aczkolwiek no, muszę co jakiś czas rozplątywać te pasma, bo faktycznie ja dziergam z dwóch kłębków naraz, ponieważ tu będą przody. O, zaraz Wam pokażę. O, przody dziergam z 2 kłębuszków, bo no jak odkładam robótkę, to się boję, że po prostu coś zapomnę, albo rząd nie taki zrobię, albo więcej rzędów, a tu z jednej strony więcej, z jednej mniej. Także ja i rękawy, i tak jak przody mam, to zawsze robię od razu 2. Używam też drutów bambusowych od firmy Sinit. To są super druty, muszę Wam powiedzieć, naprawdę. Super druty, takie leciutkie jak piórko. Dosyć tępe są te końcówki, aczkolwiek zdarza mi się też gdzieś zahaczyć, no ale to jest moja pewnie nieuwaga. I włóczkę i druty kupiłam w sklepie Biferno, bardzo Wam polecam, bo bardzo duży wybór włóczek tam znajdziecie różnego typu, do różnych projektów. No i w ogóle fajne dziewczyny są, także polecam, pewnie niebawem Was odwiedzę, jeżeli któraś z Was mnie ogląda, to spodziewajcie się nalotu znowu. Tak, i to jest taka rzecz, którą robię sobie sukcesywnie i mam nadzieję już ją skończyć, aczkolwiek będę kończyła dół chyba tym włoskim sposobem zamykania oczek i muszę poszukać, nie wiem w ogóle czy jest w internecie coś takiego i czy sobie poradzę, bo nie robiłam ściągacza, tylko robiłam ściegiem francuskim, czyli wszystkie rzędy w lewo i w prawo robiłam ściegiem, znaczy oczkami prawymi. I teraz nie wiem, czy znajdę wykończenie dołu ściągacza sposobem włoskim oczek prawych, ale może znajdę. Jak nie, to proszę Was o pomoc. Jakbyście mogli mi podlinkować w komentarzu taki film, będę bardzo wdzięczna, bo no rzeczywiście nie znam tego sposobu. Może to jest taki sam sposób jak ściągacza, prawe, lewe, nie wiem. W ogóle to ja dopiero raczkuję w tych takich, wiecie, sprawach dziewiarskich nowoczesnych, bo ja się uczyłam w głębokim PRL-u, no i po prostu bazuję na tym, co kiedyś się nauczyłam, aczkolwiek wszystko, tak jak powiedziałam w którymś vlogu,
wszystko idzie do przodu, w dziewiarstwie również. Przez internet mamy tak szerokie horyzonty, że naprawdę można dużo rzeczy się nauczyć, dowiedzieć i w ogóle pogłębić swoją wiedzę. Odnośnie koszyczków. Kilka koszyczków uszyłam. Te koszyczki są dostępne od ręki. Te 4. Taki o koszyczek jesienny. Taki jesienny koszyczek. Taki w środku jest. Fajny jest na robótki. Można trzymać tutaj właśnie. Nie ma żadnych kieszonek. To są proste koszyczki. Nie ma żadnych kieszonek. Uważam, że zupełnie są niepotrzebne kieszonki, bo i tak się wkłada tą robótkę całą. O, jeszcze taki koszyczek jest jeden. Myślę, że się wstrzelę w kadr, bo nie widzę siebie. I jeszcze taki koszyczek mam z takim elementem szpuleczkowym. To szyłam metodą foundation paper piecing, czyli szycie przez papier tak zwane. I do tego jest jeszcze poduszka, taka o. Też znajdziecie w moim sklepie, link będzie w opisie filmu. Także taki komplecik. Te koszyczki mogę na zamówienie również uszyć, jeżeli komuś będzie się podobać, a już nie będzie, to tak do 2-3 dni może być wysyłka. To tak, tyle odnośnie moich nowych koszyczków, a teraz co na drutach będzie, a tu sobie odłożę, bo biłka poszła, to sobie mogę odłożyć do tyłu. Jeszcze najpierw a propos drutów, bo bardzo Wam dziękuję za wiadomości w komentarzach, nie tylko, odnośnie numeracji drutów, to znaczy gdzie ja znajdę tą numerację i co się okazało. Okazało się, że faktycznie te druty, które kupiłam w Polsce teraz, mają tutaj mają wybite, wygrawerowane na tej końcówce, mają numerek, ale druty, które sobie przywiozłam z Niemiec, i to są te druty, którymi robię, zaraz Wam powiem, którymi robię pewien sweter, nigdzie nie mają i myślałam, że to są 3,5, takie długie na 80 centymetrowej żyłce, 60, zaraz, niech ja tu zobaczę, na 80 centymetrowej żyłce znalazłam papierek do tego, bo woreczek gdzieś zgubiłam, wyrzuciłam prawdopodobnie, a ten papierek został i okazało się, że ja kupiłam 3,25. Nigdzie nie ma, ani na żyłce nie ma napisu, ani nie ma graweru na tych drutach, ale znalazłam ten papiurek i się okazało, że ja prawie na trójkach robię sweter, a miałam robić na 3,5, no ale żyłka była długa, no dobra, nieważne. W każdym razie byłam tak zmęczona tą czarną sukienką, bo ja Wam wspominałam, że już u mnie wzrok to taki nie za bardzo. I zaczęłam robić taki sweterek z bawełny tureckiej. Właśnie na tych drutach 3,25 się okazało kilka dni temu. Tak, kilka dni temu, nigdzie nie ma. Przepatrzyłam w okularach całą żyłkę. Przepatrzyłam tutaj te druty. Nigdzie nie ma graweru, ale to nic. Przód, tył zrobiłam, to teraz tylko mi rękawy zostały. Jakoś pójdzie. I tak, wymyśliłam sobie, może zacznę od tego, że wymyśliłam sobie takie bolerko, nie bolerko, taki sweter krótki z tego pumpkinowego koloru, to znaczy z pomarańczowego koloru. Tutaj w tym vlogu możecie zobaczyć, ja pokazywałam Wam ten kolor i z jedwabiem go będę łączyć. To jest mohair z jedwabiem i będę łączyła z jedwabiem jeszcze. Kupiłam również w Biferno, także możecie sobie tego vloga zobaczyć, ja tam pokazuję te włóczki. I wymyśliłam sobie wzór, jak ma wyglądać no taki blazerek, nie wiem, takie wdzianko, ale nie takie bolerko jak to czarne, tylko przez głowę. I pomyślałam sobie tak, no nie będę ryzykować, bo no muszę spróbować, czy w ogóle mój pomysł będzie dobry, czy to się sprawdzi.
I wymyśliłam sobie sweter w podobnym kształcie. Oczywiście to no, jest inna włóczka i dłuższy i w ogóle nie taki, ale chodziło mi tutaj, wymyśliłam sobie, że tu chcę warkocz i ten warkocz ma tak oplatać tutaj dekolt. I pomyślałam sobie tak, że taki marynarski sweter będzie dobrą odskocznią od tej czerni. Robiłam na oko, oczywiście, i pomyślałam sobie tak, no pewnie się nie wcisnę, no bo no, mam swoje gabaryty i w ogóle, no dzianina jest rozciągliwa, no ale wszystko ma swoje granice, prawda? I wczoraj nie wytrzymałam, sfastrygowałam ten, patrzcie, o tak, sfastrygowałam kawałkiem włóczki i myślę sobie tak, przymierzam, zobaczę, czy ja w ogóle w to wejdę. I wiecie co? Weszłam i nawet fajnie wygląda. Bardzo się cieszę, że się nie poddałam, że zrobiłam. Tutaj może powinnam inaczej wykończyć. Pomyślałam sobie, że to wykończę oczkami rakowymi. Tutaj ten dekolt, szyję, podkrój szyi z tyłu. Ale nie wiem, czy nie przedłużę tego warkocza jeszcze i tutaj tak może doszyję jakoś. Nie, chyba nie. Nie, bo to nie wyjdzie. No oczkami rakowymi tutaj wykończę. Też będzie ładnie wyglądało. Bluzka wygląda tak. Znaczy no na razie przód i tył. Tak. Tak się prezentuje. Ładna jest. Bardzo mi się podoba. Kolory nie takie oczywiste, czyli nie taki navy granat, navy blue, czyli taki ciemny granat, tylko bardziej to jest taki habrowy i zamiast takiej właśnie czerwieni, typowo takiej czerwonej, mocnej, to taki malinowy, który zresztą mi został z tego swetra Candy, a ten z tej sukienki, którą robiłam, tej Hortensia dress. Też możecie zobaczyć w którymś vlogu, tam w pierwszym chyba, też podlinkuję Wam. No, ale sweterek wygląda tak, oczywiście wiecie, że ja kocham paski, nie tylko, ale paski uwielbiam. I nie przejmuję się, że mam tłuszczyk i fałdkę tu czy tam, po prostu lubię i życie jest za krótkie i nie będę się stresować, że komuś się to może nie podobać. Mnie się podoba i tak będę chodzić. A jeżeli opinie innych są inne niż moje, no to już trudno, to jest problem tych innych ludzi. Tak, jak pojadę nad morze następnym razem, to mam nadzieję, że się ubiorę i już wspominałam, wszyscy będą wiedzieli, że jestem przyjezdna. Znaczy nikt nie będzie miał wątpliwości, że jestem przyjezdna, bo nie znam osoby, która mieszka nad morzem, żeby się ubierała w marynarskie stroje. A ja i owszem, ilekroć jadę, tyle razy jestem ubrana w coś marynarskiego, sprawia mi to ogromną przyjemność. No i właśnie, bo w ogóle z tym swetrem jeszcze Wam opowiem, jaka była historia. Ponieważ wymyśliłam sobie tak, warkocze, wymyśliłam sobie szpic, czyli ujmowanie oczek, warkocze, czyli przeplatanie oczek i jeszcze podkrój pach, czyli również ujmowanie oczek. Ale no niestety te trzy rzeczy, tutaj ujmowanie oczek, zaplatanie warkoczy i ujmowanie na dekolt, nie szły w tych samych rzędach. Ja miałam 3 liczniki i tak się pogubiłam. Musiałam to jakoś, nie wiem, w głowie sobie poukładać, żeby to wszystko zgrać. Udało się. Ale muszę Wam powiedzieć, że teraz wiem, dlaczego jeżeli swetry są gdzieś tam warkocze, to tutaj rękawy są prosto, żeby nie było aż tak skomplikowanego myślenia, liczenia, pisania na kartkach, rozpisywania tego wszystkiego. Naprawdę to był tak zwany hardcore, ale muszę Wam powiedzieć, że sprawiło mi to ogromną radość, już skończenie tego. No, uśmiałam się dużo przy tym swetrze, bo zamiast się złościć, oczywiście po co się złościć, no wiadomo, że można zawsze to spróć i jeszcze raz zrobić. Ale już mam nowe doświadczenie, że nie należy robić, znaczy no można, jak ktoś chce się umartwiać, można zrobić takie rzeczy, natomiast no trzeba sobie to ułatwić i na pewno jak będę projektować ten pumpkin sweater, czyli ten dyniowy, krótki sweter,
muszę to zrobić inaczej. Już nawet mam pomysł, więc myślę, że to zrobię właśnie troszeczkę upraszczając, ponieważ chciałabym rozpisać ten wzór, tak jak na to bolerko też chciałabym rozpisać wzór. Tak. A ja na sobie mam właśnie, bo ja powinnam zacząć od tego, na sobie mam tą bluzkę, którą robiłam ponad 30 lat temu i ona była w pierwotnej wersji, kolor to był beżowy. To była bawełna, nie wiem nawet skąd ja wzięłam tą bawełnę, bo naprawdę 30 lat temu to ciężko było znaleźć taki surowiec do dziergania. Raczej był właśnie akryl, no zazwyczaj akryl, to była tak zwana anilana. Nie wiem, czy to było w ogóle z jakąkolwiek naturalną domieszką. A mnie się udało tą bawełnę gdzieś tam zdobyć i wiem, że to był wzór z gazety. Patrzcie, tutaj reglan zrobiłam. Pierwszy w życiu i na razie ten jeden. Ale teraz przymierzam się do reglanów, także będę częściej robiła, więc pewnie no, technika czyni mistrza, no, znaczy ćwiczenia czynią mistrza i technika również, więc będę sobie ćwiczyć, żeby się dobrze nauczyć. Ale jak na pierwszy raz mi nawet dobrze, o tutaj coś mi wylazło, dobrze wyszło, wszystko elegancko. Sprała się bluzka na taką écrit, taki off-white. A pamiętam te guziki, to miałam z jakiejś paczki z Niemiec, jakieś ciuchy dostałam kiedyś i były te guziki i ja je odprułam od czegoś i tutaj przyszyłam. Pamiętam to akurat, bo to było takie wow, taki guzik, u nas zawsze były okrągłe guziki w pasmanteriach. No, to z tą bluzeczką, niestety wzór gdzieś się, to znaczy w ogóle to wyrzuciłam te gazety, bo gazety z roczników 80. i początku 90. lat miałam w piwnicy i akurat przeprowadziliśmy się do takiego domu, na wieś, gdzie my się przeprowadzaliśmy gdzieś koło marca, na święta wielkanocne, to był końcówka marca albo początek kwietnia, a w lipcu przyszła powódź. W 94, nie, w 97 chyba, tak mi się wydaje, roku. I zalało mi całą piwnicę i po prostu te gazety wszystkie poszły. Miałam tego mnóstwo. I ta bluzka chyba była też właśnie w którejś z tych gazet, która po prostu poszła sobie na śmietnik, no bo nie było rady. Nie można było tego wysuszyć. I teraz co jeszcze? Jakie plany mam? No plany mam duże dziewiarskie, bo tak, najpierw muszę skończyć tą bolerko i muszę skończyć ten marynarski. Bardzo mi zależy, żeby ten marynarski skończyć, bo znowu się wybieram niebawem nad morze nasze polskie. No i chciałabym poparadować trochę po Sopocie, no wiadomo. I teraz tak... Chciałabym zrobić dane best. Bardzo. Już mam włóczki wybrane. Ta kamizela będzie w kolorze kremowym. I ten wzór jest od Ani z kanału Dziennik Anny P. Zachęcam, zobaczcie, bardzo pozytywna osoba. Bardzo taka zakręcona dziewiarsko, modowo. To jest jej pierwszy wzór i bardzo chciałabym zrobić. No niestety włóczka trochę kosztuje i pomyślałam sobie, że już w tym miesiącu to już pas, w przyszłym miesiącu muszę zamówić. Poza tym no od hobby, więc tam też długo się czeka, bo zdanie jednak bardzo długo te włóczki idą. Przynajmniej dla mnie, do mnie tak długo idą. Może do innych, kto zamawia, nie, ale do mnie dosyć długo. I tak, to sobie wymyśliłam, że ta właśnie Dana West będzie w kolorze kremowym z takimi guzikami. A nawet tu chyba mam takie guziki, zaraz, bo tu jeszcze przyniosłam jeden koszyczek, zaraz Wam opowiem o nim. Takie guziki dam do tego kremu. Mam całą paczkę, więc starczy. O, zobaczcie, takie guziczki. One są różne, ale tak, jedne takie, możecie sobie zobaczyć. Tak, może będzie widać. No
może będzie widać, a jak nie, to tak Wam pokażę. O, jeszcze. Tak. Z tej strony są takie, o. O, tak. O, ten mi się podoba, ten. Taki guziczek. Ładnie będzie wyglądać. Tak trochę vintage, a może nie. No zobaczymy. No tutaj są oczywiście jeszcze moje skarpety niedokończone, jedna. I dalej walczę, ale już tak jak kiedyś wspominałam, już piętę zrobiłam. Zobaczcie, piętę zrobiłam. Także idzie do przodu. Taka skarpeteczka. Myślałam, że to będzie bardzo prosty wzór. Oczywiście wzór jest prosty, same prawe i same lewe. No tu nie ma, że tak powiem, większych mecyi, tylko to ubieranie oczek, dodawanie, przekładanie na inny drut. No to jest dla mnie komplikacja. Same oczka to wiadomo, że nie są skomplikowane. I teraz powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Otóż tak, zamówiłam włóczkę na sweter. Ja Wam ostatnio pokazywałam tą Sandrę i który sweter bym bardzo chciała. Zamówiłam włóczkę na 2 swetry. Na ten różowy, ale nie różową, tylko chyba czekoladową. Zaraz Wam pokażę. Na ten różowy sweter z warkoczami, bo ja oprócz pasków kocham warkocze, z których zrezygnowałam jakiś czas temu, dlatego że dużo utyłam, ale w związku z tym, że chudnę, no powoli, ale chudnę, to zdecydowałam się na te warkocze i będę robiła taki sweterek. Myślę, że chciałam zrobić w sumie różowy, ale pomyślałam sobie, nie, zima idzie, taki jesienno-grudniowy, czekolada będzie dobra. I ten sweterek, o tym sweterku mówiłam. Także zamówiłam sobie, czekam na włóczkę. Myślę, że niebawem przyjdzie, więc pokażę Wam w następnym vlogu. A teraz zrobię unboxing sweterka, który wygląda tak. Teraz Wam pokażę. I oczywiście no nie ma się co łudzić, no ja nie będę wyglądała jak ta modelka, ale sweterek jest ładny, także bardzo się cieszę, że tak. Ten sweterek. I wprawdzie tutaj jest włóczka bawełniana, podejrzewam, ale przecież to. Ja nie mam tak, że wiem, że dziewczyny robią coś takiego, że już odłożyły wszystkie włóczki takie letnie, dziergają tylko włóczki już takie cieplejsze, czy cieplejsze swetry. Dla mnie nie ma różnicy. Ja po prostu jak mi się coś podoba, to wydziergam w zimie na lato, a na lato będzie jak znalazł. Także nie ma to dla mnie znaczenia. Podoba mi się coś, muszę kuć żelazo póki gorące, bo potem z sił opadnę i no i co? No i nie skończę oczywiście. I teraz pokażę Wam ten kolor. No dobrze, wydziergam, a potem solarium muszę gdzieś znaleźć, bo przecież jak ja będę w takim cudnym kolorze wyglądać? Taka nieopalona. To jest kolor na opaleniznę. No taka jestem poważna. Kolor kupuję na koniec zimy, gdzie ja się nie opalam. No ale nic, no będę się musiała zacząć opalać. Jak już taki sweter sobie zrobię, to pewnie sobie machnę jakieś kilka minut słoneczka, choćby sztucznego. Zobaczcie, wyciągam tą włóczkę. Jeden kłębuszek wyjmę. Ale jest milusia, naprawdę milusia. I co tu mamy? Bo ja już nie pamiętam nawet, co tutaj jest, jaki skład. Zaraz wezmę tą banderolkę i będę czytać. No, będę czytać. Okulary gdzie? 100% bawełna, to się nie muszę dużo czytać. 50 gram, 100% bawełna. A ile jest w tym motku? Zaraz, nie, 95 metrów, 50 gram, 95 metrów. No, i tak wygląda. I na druty numer 4,5-5, ale w opisie chyba są trójki, 3,5, zaraz zobaczę.
w tym opisie chyba są druty 3 i 3,5. Tak, na 3,5 będę robić, bo ja nie lubię ściągacza. Nigdy nie zamieniam drutów, jak robię ściągacz na mniejszych drutach, a później górę na większym rozmiarze. Ja po prostu lubię rozciągnięte ściągacze, nie lubię jak się robi taka, to jakaś trauma z PRL-u chyba, bo wszystkie swetry takie były. Tutaj były takie ściągacze, trzeba było się wciągać brzuch, a potem taka bombka. Nienawidzę tego, więc robię tym samym rozmiarem drutów. No fajnie ta włóczka wygląda, pokażę Wam może, tak? Taki łańcuszek, nie łańcuszek, takie coś. Nie wiem, zobaczymy. O, tak Wam pokażę. Może będzie widać. Może zobaczycie. Ładna włóczka. Ładny kolor. Taki żółciutki. I tak wygląda metka Sunshine Wool Addicts by Lang Yarns. Tak wygląda. No zobaczymy. To na pewno już jak tylko skończę ten mój marynarski sweterek, to zacznę robić ten. Dlatego, że to jest bardzo jasna włóczka i na moje oczki będzie w sam raz. Będzie, jak nikt tym nie będzie zainteresowany. Dobrze, to na dzisiaj to wszystko. Dużo Wam pokazałam, dużo się nagadałam. Myślę, że niebawem będzie znowu jakiś unboxing, ponieważ przyznaję się Wam, kilka paczek czeka nieotwartych już bardzo długo, od przed wakacji. Ale pomyślałam sobie, że nie będę otwierać, dopóki nie skończę tych projektów, które mam zaczęte, bo to nie ma sensu. Otworzę, będę patrzeć, no będę chciała znowu spróbować. No i znowu kolejny tak zwany uwok niterski, czyli dziewiarski, będzie mi zalegał, a chcę jakoś tak bardziej być systematyczna. No więc właśnie to tak. Ten sweterek na pewno będzie niebawem. Sailor sweter i bolero będzie rozpisane też niebawem, ale to wszystko będę Was informować na bieżąco. Tymczasem, jeżeli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę, bardzo mnie to ucieszy i zmotywuje do dalszych działań. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli uważacie, że te treści coś wnoszą do Waszego życia. I wtedy naciśnijcie również dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco informowani, czy dany film już jest dostępny, czy jakiś tutorial być może, bo przewiduję również tutoriale, może nie tylko szyciowe. A właśnie jeszcze na koniec powiem Wam, że no nie tylko dziewiarskim życiem żyję. Zrobiłam jeden top, który pokazywałam na Instagramie. Teraz czeka na pikowanie i wróciłam do malarstwa. Namalowałam kilka akwarel i myślę, że niebawem też Wam pokażę. No jeżeli się nie sprzedadzą, bo no, akwarele to akurat szybko się sprzedają i bardzo się z tego cieszę. Tak, to na razie tyle z ciekawostek u mnie, co się dzieje. Ja Wam życzę pięknego, słonecznego dnia, tygodnia i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, na razie, pa!